Przed chwilą Złota Rybka powiedziała, że spełni tylko moje jedno życzenie, a nie 3, więc zapytałem ją, czy pozna mnie z królem szpulowców. I poznała. Jest ze mną Adam, gościmy dzisiaj u Adama. Zobaczcie, ja już mam tutaj Maxwella. Witam serdecznie. A to, co się tam kryje, no to naprawdę to jest kosmos, więc zapraszamy na odcinek. Adam, cieszę się, że nas zaprosiłeś Witam. i pokażesz nam swoje skarby. Oczywiście. No i mamy tutaj też ochronę. Mamy cały czas Lewandowską. Lewandowska. Lewandowska jest z nami. Jesteśmy, tak jak wspominałem, u Adama i znajdujemy się w jego komnacie audio, tak? Pokój Zgadza audio. się, tak. Nie, pokój muzyczny, Pokój przepraszam. muzyczny. Pokój muzyczny, bo za nami też jest perkusja, keyboard, tak? Klawisze. Tak, klawisze. Bo Adam też gra sobie. No, chłop żyje po prostu muzyką, ale jego największą pasją to są właśnie magnetofony szpulowe i jak wieść niesie, to jest to najlepszy specjalista od serwisu szpul w Polsce. Magnetofonów szpulowych. Może nie będę się przechwalał, że może najlepszy, bo jest nas pewnie jeszcze z 2 albo 3, także Ja zasięgałem nie chciałbym opinii. się nazywać ten No to- najlepszy, bo są może i lepsi ode mnie. Ale jak ja zasięgałem opinii, no to najczęściej się spotykałem z Tobą. Miło mi. Więc ja się cieszę, że król nas zaprosił w swoje progi tutaj zamku audio. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Szpule się kręcą, no to Adam, pokazuj najciekawsze eksponaty, które specjalnie dla widzów przygotowałeś. Bo Adam się przygotowywał, powiem Wam, że nadźwigał się tutaj najciekawszych magnetofonów, żeby Wam pokazać. Jest ich dużo, bo my już tutaj oglądaliśmy, kurczę, i w warsztacie, wszędzie. Tam nie będziemy wchodzić, bo tego jest za dużo. Najciekawsze są teraz. Czy to akurat dosłownie jest jak... No, promil tego, co posiadasz. Tak, naprawdę promień. To jest akurat ten magnetofon, co wcześniej już wspominałem, Akai GX400D. To jest czterościeżkowy magnetofon. Dosyć wysoki model właśnie Technicsa. No to jest rzadko spotykane, bo ukochana marka Polaków, Technics, a Tak, zobacz jak on ma głowice usytuowane. Nie tak tradycyjnie jak w każdym, wiesz, poziomo, tylko ma w pionie jeden rząd głowic i drugi rząd głowic. Taśma wchodzi tutaj, zawijana jest pod spodem i wraca z powrotem na szpulę. Oczywiście, zobacz, tu jest rysunek, jak tą taśmę sobie założyć. instrukcja po Tak, prostu. instrukcja. Na dzień dobry, żebyś wiedział, co z tym zrobić. Jakbyś zgubił. Tak. Papierową. A niżej co masz? A niżej, tak. Co to jest? Masz okazję zobaczyć magnetofon kasetowy, który składał się z 2 elementów. Tak, dek i jeszcze cała obsługa deka w całkiem oddzielnym klocku. Ciężkie jak wzmacniacz porządny, połączone specjalnym przewodem z wtyczkami, które pasują tylko do tego zestawu, więc to musi, jak ktoś kupi taki zestaw, musi spytać o ten przewód. Praktycznie rzecz chyba już nie do zdobycia. Zobacz, kasetę wkładała się jak do magnetowidu A, na leżąco. i ona jest tak lekko, wiesz, Pod kątem. pod kątem, nie? Pokażemy jeszcze raz widzom. Tak. Akurat przyciski są zrobione w takim stylu jak jeszcze wyższy model, czyli RS 1700, bo on ma też wtedy tego rodzaju właśnie wykończenie, no ale z stylistyką Czyli pasuje. lubisz jak większość Polaków Technicsa, skoro masz Technicsa. Lubię, no ja muszę go mieć po prostu, tak, no tak jak powiedziałem, te marki Revox, Technics, one się cały czas u mnie gdzieś tam Ale jesteś przewijają. gadżeciarzem od Technicsa, czy nie? Nie, może takim techniksowcem nie jestem. No ale gadżet masz. Gadżet jest, może nie każdy będzie wiedział na dzień dobry. Ja myślałem, że to magnetowid. Przyznaję się. Tak właśnie pomyślałem, że pewnie powie, że to jest magnetowid albo jakiś CD, a to jest po prostu szafeczka na kasety. Adam, od kiedy Twoja pasja akurat do szpul trwa? Do tych magnetofonów, no bo to dziś jest moda na audio, sam wiesz, tak? Bo rozmawialiśmy wcześniej, że wzmacniacze, gramofony, kurcze, płyty winylowe, tak, deki, ale to jest taki chyba najbardziej niszowy No rzecz. jest to bardzo niszowa rzecz i to wszystko się wydarzyło tak naprawdę przez wielki przypadek, jeżeli chodzi o magnetofony szpulowe, bo muzyką oczywiście się interesuję, gram, słucham, ale akurat byłem w takim momencie swojego życia, że musiałem się czymś zająć.
i padło ogólnie na audio. Zaczynałem od różnych sprzętów, kupowanie jakichś wzmacniaczy, gramofonów, kolumn, ale ktoś mi kiedy powiedział, że no wiesz co, mógłbyś się zająć szpulakami, bo fajnie wyglądają, fajnie brzmią, nawet nie wiedziałem jeszcze jak. Dopiero się później okazało, że naprawdę to brzmi. Oczywiście każdy, myśląc o szpulaku, ma na myśli no, te nasze unitry, jakieś arie, damy pik. I faktycznie od razu myśli, że nie no, szpulak to przecież nie gra, nie? No ale nie słyszał jeszcze, jak brzmią te magnetofony zachodnich firm, no bo one do nas nie dotarły. Także zająłem się właśnie tymi szpulakami. Zaczynałem od totalnych podstaw, nawet nie wiedziałem, co to jest czteroślad, co to jest dwuślad. Dopiero je poznawałem, że tak powiem, od samego początku, rozbierając je, myśląc dlaczego to działa, jak to działa. I tak właśnie zaczęła się pasja do szpulaków, jak usłyszałem, jak one brzmią, jak wyglądają. Tak, to są tutaj dla prezentacji dla klientów. Dla mnie, jak sobie siedzę wieczorem, słucham, to są Yamaha NS1000. Słuchajcie, one były produkowane, to jest taka ciekawostka, przez Japończyków przez 25 lat w tej samej formie. Tutaj wysokotonowy, średniotonowy jest berylowy, zawieszenie berylowe. Także no, niespotykane już teraz w tych nowoczesnych głośnikach. Tutaj jest najwyższy model Pioniera HPM, to jest wersja HPM 1500, były też modele 150, bardzo bliźniaczo wyglądające, tylko po prostu różniły się rynkiem, jedne były na Europę, drugie na Stany. Zauważcie, że tutaj u góry to nie jest tylko ozdoba zrobiona przeze mnie, tylko to jest super wysokotonowy głośnik. One jeszcze w oryginale mają maskownicę i cała góra jest przykryta takim przezroczystym szkłem. No, naprawdę bardzo ładnie też wyglądają w obudowie. Czy to jest duży rynek w Polsce? Takich kolekcjonerów magnetofonów szpulowych? Jak jesteś prawie jedyny, to jest dla Ciebie bardzo wielki rynek, bo wiesz, to nie są sklepy z butami, że każdy ma wybór. Tutaj jak ktoś chce naprawić ten magnetofon, szuka, nie wiem skąd, nie znajduje i wiesz, jak to jest nawet jakiś odsetek ludzi w Polsce, którzy się tym interesują, to dla mnie to jest mnóstwo osób, gdzie samo to, że prawie rok czekasz na serwis u mnie, no to świadczy o tym, że dla mnie to jest bardzo dużo osób, tak? Ja nie zatrudniam jakichś elektroników, żebym im wszystkim rozdał magnetofony i słuchajcie, róbcie dla mnie. Wszystko robisz sam. Robię sam. Czyli taki prawdziwy twój headmaking, od tak, podstaw. To wszystko musi trwać, no niestety ktoś dzwoni, ale ja bym chciał już jutro, bo mi się popsuł, no nic nie zrobię, no muszę wpisać na listę. Nie piszcie komentarzy, żeby dać Wam kontakt do Adama, bo to nie zadziała, tak? Słyszeliście? Z dnia na dzień nie, okej, mogę wpisać w mój kajecik, ale to będzie trzeba poczekać, na pewno swoje odczekać i wtedy się podejmę. Naprawdę. Zajdzie Wam zielenią, kurzem i dopiero wtedy będziecie mogli go oddać, bo jest taka kolejka. Adam, powiedz mi, jakieś najtrudniejsze są jakieś w naprawie? Czy Ty się tylko specjalizujesz na przykład w serwisowaniu, nie wiem, Akai, jakiegoś Revoxa? Wiesz co, no Akai Revox, taki bardzo popularny magnetofon. No, Revox jest super magnetofonem do serwisu, bo tam masz wszystkie płyty wyjmowane, możesz sobie położyć na stole, obrabiać jak chcesz, nie musisz tym magnetofonem się tam wykręcać, przekręcać, tak jak w Akaiu. No, można go częściowo porozbierać, ale no niestety no, to jest na takich dwóch dużych płytach, więc to trzeba jakby obrabiać na magnetofonie. No i tych magnetofonów jest najwięcej. No wiadomo, że później ten Pionier czy Technics, czy te jak, no to już są nafaszerowane mocno. A Tandbergi? elektroniką. Tandbergów akurat robię bardzo mało. Też jest bardzo fajny magnetofon do naprawy. Sony, bardzo prosty magnetofon, ale tak jak wspomniałem wcześniej, te marki jak Technics, Pionier, czy te jak, no to tam już jest mnóstwo elektroniki, tam jest mnóstwo układów scalonych, no tam już trzeba posiedzieć, żeby coś, wiesz, jakiś problem rozwiązać. A sam w swojej kolekcji ile posiadasz prywatnie? Wiesz co, właśnie to jest... Wszystko co tu pewnie. Znaczy tak, nie mogę nazwać kolekcją tego, co sprowadzam i sprzedaję, no bo to są jakby, z tego żyję, więc... No tak, ale Twoja prywatna kolekcja domowa? Jest bardzo mała. Bardzo się mała? właśnie zdziwił, bo ja tak naprawdę przez to, że ja mam cały czas do czynienia z różnymi modelami, mam cały czas na półkach wszystkie modele, więc nawet gdybym chciał, to mogę w każdy jeden sobie wyłączyć, ale tak naprawdę prywatnie mam tylko jeden. Magnetofon szpulowy, to jest Pionier RT909. Jest to takie połączenie
takiego dźwięku analogowego już jakby, czyli połączenie jakby może tak, Akaja z Revoxem, bo Akaj brzmi bardzo analogowo, bardzo ciepło, bardzo miękko, tak wiesz, nie męczy ucha, w całym paśmie jest naprawdę super analogowy. Ale te wszystkie, ponieważ posiada to szkło na głowicach. No i taka cała charakterystyka Akaja jest, cała seria, które brzmią bardzo podobnie, a znowu te wszystkie magnetofony jak Revox, Pionier, Technics, inne Sony, które już nie mają tego szkła, no i całkiem inaczej brzmią. Mogę powiedzieć tak, Akai brzmi jak wzmacniacz lampowy, a Revox i inne brzmią jak wzmacniacz tranzystorowy. Tak, żeby komuś... Fajne porównanie. Żeby komuś tak, wiesz, dać wyobraźnię, bo ciężko mi powiedzieć, że nie wiem, Akai brzmi bardziej mętnie, to ktoś, o nie, to nie chcę Akaja, bo on mętnie brzmi. No wiesz, no, wytłumacz teraz, jak brzmi mętnie, czy bardziej analogowo. No to porównuję do wzmacniacza, tak? Dlatego no jedni powiedzą, że wolą Revoxa, a inni Akaja. No wiesz, tego trzeba posłuchać i zobaczyć, przy czym się najfajniej siedzi. To jest to samo, co usiądziesz, nie wiem, w Audi, w BMW i ten powie, że Audi lepsze, a ten, że BMW tak? lepsze, ale a trzeci, że Mercedes. Dokładnie, więc z tym jest to samo, więc ja nigdy nie doradzam. Jak ktoś do mnie dzwoni, a który by mi pan polecił? No to ja mówię, ja panu nie polecam, ja mogę powiedzieć, który jak zabrzmi, trochę jakieś porównanie. Każdy też ma swoje ucho. Każdy ma swoje ucho, może posłuchać u kolegi najpierw jednego, drugiego i sobie samemu zdecydować, który. Ja mogę powiedzieć, który jest, nie wiem, trudniejszy w obsłudze, czy może nie w obsłudze, w serwisowaniu, który łatwiejszy, z którym będzie mniej problemów. No i klient sobie wtedy podejmuje sam już decyzję, tak? A powiedz mi, Adam, na przykład jest jakiś magnetofon szpulowy, którego jeszcze nie miałeś u siebie w rękach, a który chciałbyś? Wiesz, jest mnóstwo takich na pewno magnetofonów, ale ja skupiłem się na takich właśnie wybranych markach, których jest najwięcej. Wiesz, to samo, byś miał serwis Opel Volkswagen, a serwis Ferrari, tak? No to wiadomo, że no, wybierzesz ten, bo tu będziesz miał no, dużo tych magnetofonów. I tak samo jest ze mną, no, w moim przypadku. Są magnetofony, które no, nie podejmuję się tylko z tej jednej przyczyny, że musiałbym go znowu od początku poznawać, bo trafił do mnie jakiś jeden model, który muszę od początku studiować serwisówkę, jak go rozebrać, gdzie jest problem i zajmie mi to na pewno 2 albo 3 razy dłużej niż te magnetofony, które już znam na pamięć, a które chciałbym mieć. Słuchaj, miałem jeden magnetofon, tak przez przypadek mi się trafił, zaryzykowałem i miałem tutaj magnetofon Studer, to był A810, taki studyjny na wózku 70 kg. No to Ci powiem, że serwisować coś takiego, jak waży 70 kg, aczkolwiek super magnetofon, bo masz jakby całą elektronikę w takiej jednej skrzynce, wszystkie płyty sobie wyjmujesz jak w jakiś odrze tam w komputerze, nie? Wyjmowałeś wszystkie płyty na stół, tak samo tutaj, ale wiesz, no ja mam za małe pomieszczenia, żeby tutaj operować studyjnymi magnetofonami, wiesz, przekręcaj, rozkręcaj takie wielkie maszyny, ja nie mam jakiejś wielkiej firmy oddzielnej, żeby mógł sobie w magazynie to trzymać, dlatego skupiłem się na i tak ciężkich magnetofonach, bo uwierz mi, że to wszystko jak waży po 20-30 kg i masz to na stole w jedną, w drugą przekręcać, to się trochę nagimnastykujesz, że już na siłownię nie chodzę. A wspominałeś też o tych serwisach i zobaczcie, to jest jego Biblia. Tak. Śmialiśmy Pismo się. Święte. Pismo Święte właśnie. Jedno z Tak, wydań. to jest tylko do Revoxa B77. Książka tak naprawdę. Takie ciekawsze rzeczy wyciągaliśmy, Różne. żeby Wam pokazać. Katalogi, gazety z tamtych lat. Prawdziwy pasjonat. Magazyn z 75 Akaja, gdzie właśnie pewnie niektórzy z Was mają te sprzęty w domu. Możecie zobaczyć, jak to się zaczynało, biorąc ze sklepu najpierw ofertę i szukając sobie takiego nowego magnetofonu. Siadałeś z żoną i... Tak, który by tutaj kupić? Który tu by wybrać? Zobaczcie, patrzcie, to jest oczywiście wersja Quadro, ale zaraz Wam coś pokażę. Tu powinien być też w wersji... Tak, tylko że ma akurat niebieskie. Proszę bardzo, 75. Przenosimy się teraz W czasie. Wybieramy sobie magnetofon, no kupimy sobie najwyższy model GX 400D. No i proszę bardzo, stoi. 33 kg żywej wagi.
porządny magnetofon, który naprawdę jeszcze dźwiękiem, mechaniką przebije nawet najwyższy model jakiegoś innego magnetofonu. Oczywiście to jest takie moje zdanie, bo ktoś powie, może się z mną nie zgodzić, tak? Ale tutaj naprawdę dwie rolki, prowadzenie, perfekcyjne taśmy, no zresztą wykonanie tego magnetofonu, to wtedy nie było oszczędności, księgowi się jeszcze nie zagłębiali w te tematy i tu jest wszystko naprawdę super zrobione, no i wygląda. To co jest takiego magicznego w tych magnetofonach szpulowych, że dziś ta moda na nie wróciła? Wiesz co, podejrzewam, że to jak to wygląda, no bo słuchaj, stawiasz sobie taki magnetofon, no ten może za wielki, bo to trzeba mieć No ten dużo jest miejsca, ogromny. ale stawiasz sobie jakiś inny magnetofon, w którym się kręcą szpule, siadasz, słuchasz muzyki i się hipnotyzujesz. Klient kiedyś w komentarzu właśnie napisał, że sprzedając magnetofon, czy kupując u mnie, ja dorzucam jakiś pierwiastek hipnotyzujący, że jak się później włącza ten magnetofon, to nagle się człowiek patrzy w te szpule, wiesz, kręcące się i zapominasz o świecie, bo to cię ujmuje, tak? Zaczyna działać magia. Zaczyna działać magia, zaczyna działać taśma, która właśnie dodaje tej magii, bo tu jest tak, że jakbyś wziął nawet najlepsze źródło, jakiekolwiek źródło, bo ktoś powie, a nie, może CD, a może płyta, nie, to już jest super źródło. No to weźmy to najlepsze źródło, jakie jest, podłączmy do magnetofonu, nagrajmy to na taśmę i mamy z tego znowu coś lepszego. Ktoś powie, no nie da się z lepszego zrobić coś jeszcze lepszego. No da się. Tutaj dochodzi dynamika, tutaj dochodzi kompresja, ten szum taśmy, którego tak jak już się słucha nie ma, ale on tam gdzieś tam się pojawia w przerwach między utworami, no i to jest właśnie ta cała magia. Te instrumenty nagle brzmią gdzie indziej, w innym miejscu głowy, tak? Także polecam sobie, jak ma jakąś kolekcję płyt, bo tak większość klientów robi. Nagrywa sobie na taśmę. Z winyla na taśmę. Z winyla na taśmę. Wybiera, Albo z CD-ka też. albo nie? z CD-ka. Ale wiesz sobie, Bo jak przyjechaliśmy do Ciebie, to też nagrywałeś z CD na taśmę. Tak, tak. Ale wiesz co, tu chodzi o to, że nie zdzierasz płyt, masz jakąś drogą kolekcję, nagrasz sobie najfajniejsze kawałki, czy całe płyty sobie leżą, tak jak były, wiesz, nieużywane, a tego sobie wtedy słuchasz sobie na magnetofonie wieczorkiem, wiesz, przy kawce. No okej, no to w takim razie jak jest z dostępnością tych szpul? Bo ja najczęściej gdzieś spotykam polskie stylony, ale one chyba nie są za dobre. Wiesz co, ja w ogóle z polskimi rzeczami mam mało do czynienia, czyli z magnetofonami, z taśmami, no bo się tymi polskimi nie zajmuję, no bo wiesz, to są Japończyki, więc taśmy Jasne. też japońskie. Japońskie. Jak robisz Revoxa... Jest dostęp na rynku do nich nadal? No bo to już jest nośnik, który chyba nie jest do dziś produkowany. Francuzi jakiś czas temu pomyśleli bardzo mądrze, że odkupią taśmę produkcyjną BASFA właśnie do produkcji no, właśnie nowych taśm jakiś tam czas temu. Leżały pewnie te maszyny, aż się doczekały. Teraz wznowili produkcję. Można kupić oczywiście nóweczki. No to są właśnie BASFy, te dawne. Teraz pod nazwą LPR, RTM. No ale bardziej są dedykowane do Revoxa. Oczywiście można sobie to używać w japońskich magnetofonach, tylko by należało też odpowiednio skalibrować pod daną taśmę, tak? No bo jeżeli ja naprawiam czy sprzedaję Akaja, no to kalibruję go pod taśmy japońskie, a jak robię Revoxa, no to pod BASFy. Ja oczywiście nowych nie mam, no bo zajmuję się używanymi rzeczami i też mogę stwierdzić, że no Maxell jakby jest takim królem wśród używanych taśm, gdzie masz 40-letnią taśmę. Czy to wyjmiesz nóweczkę taką, wiesz, 40-letnią jeszcze z folii, czy kupisz używaną, to w sumie ta taśma cały czas trzyma parametry i brzmi perfekt. Po prostu Mówisz, to jest że Japończyk. masz używane, a masz nowe. No co ty? No i właśnie, wiesz, bardzo ciężko się je wystawia na Allegro, bo jak kiedyś wystawiałem, zaznaczyłem nowa, no i mnie przyjęli. No jak nowa, jak napisałem, że jest używana. No
No bo Okej. no nie mam, nie kupiłem jej w hurtowni, czyli no nie jest nowa, czyli No jest tak. używana. No Ciężko pewnie nie zdobyć w takim stanie. Trafiają się bardzo rzadko takie nóweczki, aczkolwiek no ja mam dużo taśm, które bardzo ładnie wyglądają. Jak ja kupuję taśmy w jakichś większych ilościach, no to ja sprzedaję tylko te najładniejsze, a ta cała reszta ster tam u mnie rośnie, jakichś porysowanych, jakichś nieładnych, no bo ja czegoś takiego bym się wstydził w ogóle zaoferować. Więc tylko najlepsze taśmy są przeze mnie sprzedawane. No i teraz porównując je do tej nowej produkcji, naprawdę nie ma się wrażenia, że masz jakąś 40-letnią taśmę. Tak? Tym bardziej, że Maxell nawet nie brudzi tak mocno. No, może gdzieś jakiś pyłek by się znalazł, ale polecam szczerze te Maxellki. Coś, co nas zwróciliśmy uwagę, jak tu weszliśmy, że nagrywasz sobie Yellow. Wiesz, akurat to jest płyta bardzo super dynamicznie, pięknie nagrana, więc każdy, kto do mnie przyjeżdża, chce kupić magnetofon, czy posłuchać jak magnetofon brzmi, zawsze włączam tą płytę, bo naprawdę brzmi niesamowicie. Jak ktoś nie ma, to polecam serdecznie. No można na tym naprawdę zrobić fajną prezentację magnetofonu. Wtedy pokazują się jego wszystkie najmocniejsze Ten cechy. Akai też jest o tyle ciekawy, że LCD ma, tak? To jest akurat już model na LEDach. Na LEDach, przepraszam. Tak, ale był tak samo robiony model 747 na wychyłach, on wtedy posiada DBX. Tutaj jeszcze w oryginale jest taka klapka zamykana, ale to jest akurat magnetofon klienta, wysłał mi, demontując tą klapkę, no żeby się nie uszkodziła w transporcie. CD, którego używasz, to... CD to jest Densen, duńska firma, która, słuchajcie, to jest jeden blok aluminium. Wszystkie modele, czy to niższy, czy wyższy, dokładnie tak samo wyglądają, różnią się tylko zawartością i wtedy płacisz więcej lub mniej za to, co masz w środku, a na zewnątrz, czy to będzie wzmacniacz, czy CD, bo oni w sumie robią chyba tylko te dwie rzeczy, wiesz, wzmacniacz i CD, które wyglądają dokładnie tak samo, tylko właśnie różnią się tym, co zawierają w środku. I taka ciekawostka, jak kupujesz w oryginalnym kartonie, no, czyli tak jak był sprzedawany, no to był chyba 2010, taki nietypowy rocznik tutaj jak na moje sprzęty, razem w pudełku dostawałeś białe rękawiczki po to, że jak go wyjmujesz, żebyś nie zostawił śladów na obudowie. Ja powiem szczerze, Adam, że dla mnie magnetofony szpulowe to jest trochę taki temat dość odległy, bo miałem jeden, prosiłem 2 serwisy o naprawę, 2 serwisy wzięły, nie podjęły się, powiedziały nie. No i trafił to do Maćka, który jest z nami. I u Maćka na razie jest jako co? Eksponat muzealny. Tak, Ozdoba. Ozdoba. I właśnie, żeby nie popełniać takiego błędu jak ja, typu znalazłem, nie wiem, tanio, ładnie wyglądający magnetofon, na co zwrócić uwagę dla początkujących, jakbyś mógł podpowiedzieć, żeby nie popełnić takiego błędu jak ja, że kupię, bo mi się coś podoba, a później jest problem z naprawą, albo na przykład koszt tej naprawy jest tak duży, że się nie opłaca. To powiem Ci tak, teraz Od czego zacząć? w tym świecie, co teraz się dzieje, jeżeli chodzi o rynek sprzedaży, akurat magnetofony, no to są takie specyficzne urządzenia, które naprawdę potrzebują porządnego serwisu i teraz ludzie wystawiając te magnetofony naprawdę tak do końca, tak uczciwie albo wiedzą, albo nawet nie wiedzą, że ten magnetofon nie jest do końca sprawny, ale oczywiście piszą, że przewija w jedną, w drugą, świeci się, no działa, tak? No dadzą jakąś lepszą cenę, no bo Żeby się pozbyć. żeby się pozbyć, albo wręcz piszą, że niektórzy właśnie, że jest po serwisie, a nie jest. Jest takich ogłoszeń bardzo dużo, no bo klienci do mnie dzwonią, także no... Mówią, Uważajcie na takie ogłoszenia. tak, ja jak sprzedaję magnetofon, robię pełny serwis, daję gwarancję 3-miesięczną, no żeby ten magnetofon poznać, żeby jeżeli coś tam miałoby jeszcze w tym czasie wyjść, to niech wychodzi, ja wtedy to naprawię oczywiście bezpłatnie. No ale ma się ten magnetofon na dzień dobry zrobiony, ustawiony tak jak trzeba. Czyli lepiej nie korzystać z tych okazji internetowych, na grupach, na No portalach. jest to ryzyko, wiesz, tutaj są głowice, tutaj jest dużo rzeczy, które są bardzo ciężko dostępne, są drogie. Ktoś zachęcony jakąś niższą ceną kupi magnetofon, no bo dowiedział się jaka u mnie cena, choć u mnie naprawdę nie ma wysokich cen, mam naprawdę normalne te ceny,
ale gdzieś zachęcony tymi kilkuset złotymi Oszczędności. Tak, oszczędności kupił, no i później do mnie dzwoni i mówi, wie pan co, kurczę, chyba źle zrobiłem, bo no było opisane, że wszystko po serwisie zrobione, no przysłał mi ten magnetofon, ja go włączam, to nie działa, to nie działa. Facet już nie chce ze mną rozmawiać, bo mówi, że to jest sprzęt używany, no to tak, to nie może pan odesłać, tak? Czyli nie ma takiej jakby lekcji, na co zwrócić uwagę. Wiesz co, ja tylko mogę... Na pewno nie na okazję. Na pewno nie na okazję, ale no jedno co można zrobić, to na pewno nie ryzykować w ogóle z wysyłką, bo to nie wiadomo co się dostanie. Okej. Pojechać, no niech chociaż włączy, niech no ten kto jest zainteresowany magnetofonem, niech włączy jakąś taśmę, tylko też dobrą, no bo co z tego, że będzie dobry magnetofon, ktoś założy jakąś starą taśmę, no i też nie będzie wiadomo, czy to brzmi tak jak potrzeba. Także musi być sprawdzona taśma, włączyć nagrywanie, jeżeli to jest jakieś obustronne nagrywanie, niech sprawdzi te funkcje, czy wszystko działa, no chociaż tyle, tak? Niech spojrzy na głowicę, jeżeli to jest magnetofon, no, który nie ma tego szkła, tak jak Akai, gdzie te głowice są nieścieralne, aczkolwiek są mogą się zniszczyć, ale są nieścieralne, no to niech spojrzy na te głowice, kupuje Revoxa, czy jakiegoś Tejaka, czy Technicsa, czy jakieś są mocne rowki wycięte już przez taśmę, no to też nam już powie, ile ten magnetofon ma przekręcone. W Akaiu tutaj nie ma żadnego problemu, bo ile by nie miał, ta głowica jest cały czas jak nowa. Tak, w starych Mercedesach 1 000 000 przejeździ. Nie ma problemu, tak? Ale tak jak wspomniałem wcześniej, może być uszkodzona i tutaj też nie łapać się, że szklane to już pewniak magnetofon na pewno będzie miał dobre głowice, bo ja sprowadzam magnetofony i od klientów dostaję na serwis z uszkodzonymi głowicami. Dostaję po prostu mikropęknięć na tym szkle. Okej. To nie jest starte, bo to jest perfekt, ale jest mikropęknięcie. Nie wiem z jakich powodów, czy były źle przechowywane, różnica temperatur, ale taka głowica już jest do wymiany, bo po prostu całego pasma górnego nie przenosi. No i czegoś takiego ja na przykład, jeżeli ja kupię taki magnetofon, to jest moje ryzyko, ja muszę tą głowicę załatwić, wymienić i dla klienta muszę zaoferować magnetofon w 100% sprawny. I teraz słuchajcie, jeszcze ten DBX, o którym wcześniej mówiłem, to jest japoński sprzęt, też z lat 80. Firma japońska też się nazywała DBX i produkowała właśnie te sprzęty w różnych wersjach, mam tam nawet katalog. I to jest niesamowita rzecz, która Ci wytnie szumy, podbije dynamikę, możesz sobie samemu oczywiście ten efekt dodania tej dynamiki regulować, bo niektórzy potrzebują może troszeczkę mniej, trochę więcej, więc to można nawet sobie regulować. No i mój monster Sansui G8000, który waży chyba z 30 kg i sięga gdzieś tam za szafkę. No mi się podobał jego design, dźwięk, no wiadomo, że są też lepsze sprzęty, ktoś powie, że no to jeszcze jest nic, ale po prostu mi się podoba i każdemu kto przychodzi, to każdy sobie jakieś zdjęcia musi porobić, bo czegoś takiego wielkiego na oczy nie widział. Co byś polecał z audio, jeśli ktoś na przykład decyduje się, Adam, na zakup magnetofonu szpulowego, to jaki sprzęt do tego dobrać? No słuchaj, no najlepiej z tej epoki co magnetofon szpulowy, bo jeżeli weźmiesz weźmiesz amplituner czy wzmacniacz z tamtych lat, no to ma dedykowane wejścia pod tape 1, tape 2, możesz sobie podłączyć szpulaka, kaseciaka, wybierasz sobie źródło, ma te wszystkie wyjścia line, czyli analogowe i to wtedy współpracuje, tak? A kupisz sobie nowy jakiś sprzęt, który ma głównie wyjścia optyczne, no to no niestety będzie bardzo ciężko to wszystko połączyć. No to już jest technologia, zbieżność technologii tak, to jest, zupełnie. wiesz, to jest rozbieżność wielka i klienci nieraz wysyłają mi zdjęcia, no jak ja mam to podłączyć? Wysyłają mi tył wzmacniacza i ja sam, wiesz, patrzę i nie wiem, mówię, chyba podsłuchawkowe wejście najlepiej, bo no ciężko ten sygnał wyciągnąć. Z tego sprzętu. A to Ci powiem jeszcze jedną rzecz, bo Ty się jarasz tymi swoimi płytami winylowymi. No jaram się, zmieniając temat. I Twój brat też się jara. Tak, a ja Wam powiem tak. Wszystkie te Wasze winyle były nagrywane na pewno na jakimś sztuderze, czyli z taśmy matek. Także no znowu wracamy do tego, że z tej taśmy pierwszej była najlepsza jakość, tak? I z niej później powstawały winyle. Więc dlaczego bez powrotem nie wrócić do tych czasów i przecież patrz, wszystkie zespoły, jakieś nieraz oglądasz teledyski, jakieś metaliki, gdzieś tam Tina Turner,
z boku gdzieś, ja tylko wiesz... Kręci się. A ja mam takie zboczenie, wiesz, ja oglądam jakiś teledysk, ten Revox tam jest, ten B77. To w Pulp Fiction Uma Thurman na jakim kręciła? Kojarzysz? Ja nie kojarzę, ale tam już też widziałem twój jakiś film na kanale, to tam patrzę, jakiś Sony chyba tam się kręci, wiesz, ja już mam... A było Sony, było. A to ten model, dobra, wiesz, ja chyba pierwsze co to patrzę, jakie tam magnetofony się wtedy Jak kręciły, myśliwy. tak, oni je zawsze gdzieś tam mieli w studiach, gdzieś tam, wiesz, na teledyskach widać, że gdzieś w studio sobie stoi i rejestruje ten dźwięk, no to jest niesamowita sprawa, tak, no oczywiście jeszcze taką powiem może dla osób, które w ogóle nie znają się na magnetofonach i ja też wtedy tego nie wiedziałem, no mamy magnetofony dwuścieżkowe, czterościeżkowe i wielośladowe, tak, bo kiedyś... I quadro też mówiłeś, nie? Quadro, tak, do zapisu. Na 4 głośnikach masz coś innego oczywiście, ale były też wtedy magnetofony profesjonalne do nagrywania, tak jak teraz masz programy, wtyczki do komputerów, do programów, że wrzucasz sobie, nagrywasz zespół, masz rozbite na ścieżki, wszystko cyfrowo, no to wtedy były magnetofony, które miały, nie wiem, 24 ścieżki i nagrywały wokal, perkusję, bas na oddzielnej ścieżce. No takie do użytku komercyjnego, no to właśnie 4 i 2 śladowe, gdzie w analogu im lepsza, czy jakość idzie w parze z prędkością przesuwu i z szerokością zapisu, tak? Czyli jeżeli mamy dwuślada, to dwuślad dzieli sobie taśmy na pół, prawy, lewy kanał i zapisuje w jedną stronę, bo niektórzy to nie mogą tego pojąć, o co tutaj chodzi. Później, żeby tego posłuchać, musimy cofnąć taśmę i włączamy znowu odtwarzanie, żeby posłuchać. A czterośladowy, no niestety dzieli tą taśmę już na 4 ścieżki, czyli prawy, lewy idzie do przodu i mija się z prawym, lewym, który idzie do tyłu. Dlatego możesz sobie te szpulki zamienić miejscami i nagrywasz w drugą stronę. No masz przez to 2 razy więcej materiału, oczywiście kosztem jakości. Ale powiem Ci, że te firmy to już robiły w taki perfekcyjny sposób. Jakość tego dźwięku jest, czy to dwuślad, czy czteroślad, że naprawdę musisz mieć tak dobry sprzęt, dobry słuch, żeby to rozpoznać, czy to jest czy czteroślad. Mało tego, większość tych magnetofonów w standardzie ma 2 prędkości, mniejszą i większą, czyli 9,5, 19, gdzie każdy woli oczywiście na tej szybszej nagrywać. Ale naprawdę wiele osób, które tutaj włączałem, demonstrując magnetofon, to mniejszą prędkość, przełączałem w czasie rzeczywistym źródło taśma, no to się mnie pytałem, no ale co to za różnica teraz z tym 19, no bo ja nie słyszę, nie? No i w polskim magnetofonie nie do pomyślenia, żeby na 9,5 była taka jakość, żeby być zadowolonym z niej, a tutaj zyskujesz no następne drugie tyle minut, jak masz magnetofon na duże szpule, które mają 180 minut przy prędkości 19, no to robiąc teraz 9,5 masz 360 minut zapisu. W 2 strony, mówię o czterośladzie, bo jak weźmiesz dwuślad, no to też oczywiście możesz mieć różne prędkości, bo możesz mieć też małą studyjną, która jest jeszcze szybsza niż 19, czyli ma 38. Jak weźmiesz sobie takiego Revoxa, bo on był w różnych wersjach, czterośladowy, 9,5, nawet były niższe prędkości do zapisu jakichś tam audycji, to powoli się kręciło, no po co lepsza jakość, tak? Ale jak weźmiesz sobie taki magnetofon dwuśladowy, 9,5-19, no to już masz tak, już Ci mówię, 90 minut masz w jedną stronę, bo zapisujesz tylko po jednej stronie, tak? Jak zapiszesz sobie mniejszą prędkością, czyli 9,5, masz 180 minut. Ale jak włączysz sobie małą studyjną, to się okazuje, że z całej tej taśmy zostaje 45 minut, czyli na nagranie jakiejś płyty. No ale wtedy masz tą najlepszą jakość. No już nie mówię o prędkościach studyjnych wykorzystywanych w tych sztuderach, gdzie tam zapisując, wydaje Ci się, że ten magnetofon przewija, no ale to wtedy wiesz, no chodzi o kompresję, jak jest zapisany materiał na tej taśmie. Wspominałeś właśnie o tych taśmach matkach. Ty już od tylu lat przez Twoje ręce przeszło chyba 1000 szpul. Może tak być. Kiedyś trafiłeś na przykład na jakąś taśmę matkę z jakimś, nie wiem, zapisem płyty ze studia, jakiegoś artysty, czy to jest ciężko dostać? Powiem Ci, że do dzisiaj czekam, aż mi się trafi chociażby oryginalna, bo wiesz, ja kupuję to od różnych ludzi, od kolekcjonerów, ale naprawdę nie trafiłem jeszcze na żadną taką szpulę, która by miała oryginalny jakiś karton wydany, wiesz, przez jakiś zespół. No jest to chyba bardzo duża rzadkość, żeby takie coś zdobyć. No wiem, że
Teraz są firmy, głównie są chyba w Anglii, z tego co od klientów się dowiedziałem, które na życzenie nagrają Ci, zrobią Ci jakby taką taśmę matkę, mają profesjonalne magnetofony, najczęściej nagrywają to właśnie w dwuśladzie, tylko że te taśmy potrafią kosztować 3-4 tysiące złotych. No to ja też spotkałem się na aukcjach takich kolekcjonerskich na zachodzie, że można było kupić taśmę matkę na przykład albumu jakiegoś zespołu X czy Y, no ale to już kilkadziesiąt tysięcy funtów. Tak, no to są straszne ceny. Bo ja tak sądziłem, że może jak wiesz, gdzieś tam kiedyś się trafiło na Ceppelinów na przykład, albo Beatlesów i masz to schowane na czarną godzinę, nikomu nie powiesz. Ale słuchaj, możesz sobie samemu zrobić taśmę matkę. Wystarczy, że masz naprawdę bardzo dobre źródło. Nie wiem, możesz ściągnąć z internetu jakiś skompresowany super utwór, dodajesz do tego DBX-a z tamtych lat. Polecam oczywiście nie taki wbudowany w magnetofon, tylko jakiś stacjonarny, oddzielny. Wtedy ten DBX podbija tą dynamikę, wycina Ci szumy. Oczywiście znowu się pojawi szum, no bo to jest nagrane na taśmę, ale to jest tak dynamicznie nagrane, że masz wrażenie, że właśnie słuchasz taśmy matki. Można poszperać w internecie, gdzieś tam sobie jakiegoś takiego DBX-a dokupić ze magnetofonu i samemu sobie tworzyć super nagrania. To wszystko czeka na telefon od klienta. Jak ktoś się spyta, czy mam 635, no to proszę bardzo, są jeszcze przed serwisem, wyglądają jak wyglądają, więc będą po serwisie wyglądały perfekcyjnie. Teraz po prostu wyglądają tak jak przyjechały, ale są. Nie zawsze mam je dostępne. W tym momencie jest taki sezon troszeczkę urlopowy, więc trochę mi się uzbierało tego sprzętu i czekam na telefony. Serdecznie zapraszam też na obejrzenie filmów. Na swój kanał. Tak, mam też kanał, taki troszeczkę w pajęczynach Ci powiem, bo to było chyba z 7 lat temu nagrywane, jak jeszcze miałem trochę więcej czasu, żeby coś tam jakoś się A pokazać. jak się kanał nazywa? Gold Best Audio. No to wyszukajcie sobie na YouTubie w wyszukiwarce. Troszeczkę byłem młodszy, troszeczkę mniej siwizny. Słuchaj, nagrywałem takie filmy, demo po polsku oczywiście, no dla ludzi, którzy zobaczyli magnetofon, chcieliby dowiedzieć się coś więcej, to wbijając dany model Akaja, wpisując Gold Best Audio czy demo po polsku, traficie do mnie, albo oczywiście tylko Tam masz omówione, tak? Tak, tam prezentuję każdy z przycisków po kolei. Mało tego, robię jeszcze takie, słuchaj, porównanie właśnie, możesz założyć sobie słuchawki, bo ja sobie tak wykombinowałem, że nagram to, wiesz, na komputer w czasie rzeczywistym, bo to jest taka możliwość, że podłączasz sobie magnetofon, czy podłączasz CD-ka na przykład, czy gramofon, ustawiasz sobie ten sygnał źródłowy, włączasz nagrywanie i w tym samym momencie przełączasz na odtwarzanie, czyli już słyszysz to, co się nagrało, więc masz porównanie, No nie. tylko przestawiając jedną wajchę, źródło taśma, tak? I na tym filmie właśnie można sobie założyć słuchawki i posłuchać. Ja tam właśnie pokazuję, jak brzmi źródło po przełączeniu, jak brzmi magnetofon. Można sobie wtedy zobaczyć, jaka to jest różnica, co tam się dzieje bardziej w tej muzyce. Oczywiście tam głównie opisuję Akaje, bo wtedy miałem ich dosyć dużo, a jak już się pojawiła cała reszta magnetofonów, już nie miałem czasu, żeby je wszystkie ponagrywać, poopisywać i potworzyć filmiki. Tam oczywiście pojawiają się komentarze, że no, mógłbym coś tam nagrać nowego, no ale no, nie mam czasu. Jak Ci dojdzie teraz od moich widzów subów, no to pewnie Cię zmobilizują. To może coś tam, nagrać. coś może nagram, tak. A Wy teraz subskrybujcie, komentujcie, a Adam pokaże teraz gadżety. Ja tak to określiłem, no ale to też są akcesoria, które były w pewnym sensie niezbędne do magnetofonów szpulowych, czy są niezbędne, które są chyba dzisiaj trudniej dostępne niż magnetofon, tak? No oczywiście, A oczywiście Adam posiada kilka takich zabawek, a to są naprawdę fajne rzeczy, więc Wam już pokazujemy. Oczywiście, no to są wszystko rzeczy, które tylko powstawały w tej epoce i były dedykowane do magnetofonów. Teraz już nic z tych rzeczy nowych no, nie kupimy, no chyba że szpule, które są w Chinach podrabiane, no ale ja takich nie posiadam, tylko oryginały. Oczywiście to też jest oryginał Akaja 18. Tam z tyłu, później może pokażemy, to są oryginalne też szpule Akaja 26 cm, ale tutaj to jest też taka w tym katalogu strona z gadżetami
Takie akcesoria dodatkowe. Akcesoria, tak, które były do magnetofonów, czyli maszynki do łączenia taśm, mikrofony. Bo... Adam skromnie mówi, co jest w katalogu, a ja wam nieskromnie powiem, że on to posiada i zaraz pokażę. Pokaż, no. Dobra, to słuchajcie. Oryginalne pudełeczko. Otwieramy. Co my tu mamy? Akai. Maszynka jest to zresztą widać na zdjęciach, to maszynka do łączenia taśmy, można sobie ją przyciąć, wyciąć jakiś kawałek, czy dokleić rozbiegówkę, żeby to profesjonalnie połączyć. Posiadała nożyki, które cięły taśmę pod kątem 45 stopni, później przyklejając, łącząc z taśmą klejącą, możemy sobie równolegle przyciąć na szerokość taśmy i mamy po prostu oryginalne połączenie. Nawet jak odsłuchujemy później taką taśmę, to nie słyszymy, w którym momencie było łączone, no bo pod kątem 45 stopni, jak są dwie taśmy połączone, to płynnie przez siebie Ja przechodzą. pokazuję jeszcze widzom, że Tak, napis oczywiście. Akai. Jest Akai. To są, kurczę, tak naprawdę teraz, Adam, no można powiedzieć, takie artefakty trochę historyczne. Tak, takie Z trochę tej muzeum. epoki, Takie tak, ale one są chyba trudniej dostępne niż magnetofon, no bo zazwyczaj gdzieś to ginęło, to też nie było produkowane w dużych ilościach, myślę. Powiem Ci tak, no w Polsce prawdopodobnie czegoś takiego no, nie kupisz, no bo u nas nawet magnetofonów nie było w tamtych czasach, no bo jak to kosztowało tyle co nowy Polones, no to nikogo nie było stać na magnetofon, więc teraz dopiero jak się szpera po tym zachodzie i kupuje To mówisz, że w sprzęty, latach 80. nowy Akai był równowartością Tak. Poloneza w Polsce. $1200–1500. Także no, Polak wybierając z tych dwóch sprzętów pewnie wolałby Poloneza. tak? A no nie jakiś magnetofon. A taki Niemiec, Japończyk, czy tam no, miał Szwajcar. trochę więcej pieniędzy. No i słuchaj, no i wracając do tych gadżetów jeszcze. Magnetofony w większości, każdy ma wyjście na mikrofon i to dwa. Po co? No mamy oddzielnie lewy i prawy kanał. Możemy sobie te mikrofony rozstawić po bokach. Nagrać sobie, ktoś może śpiewać, ktoś może grać na gitarze i to perfekcyjnie, wiesz, słychać dokładnie, wiesz, że ten siedział po prawej stronie, ona śpiewała po lewej. Ja słuchaj, kiedyś no miałem trochę więcej czasu, przesłuchiwałem tak z ciekawości też płynę, no bo kupujesz kurczę jakieś zabytki 40-letnie, ktoś co tam nagrał, nie? No trafiały się nawet jakieś tam rodziny, gdzieś tam dziecko biegało, coś tam krzyczało, ale też trafiałem na jakieś próby zespołów, wiesz, zarejestrowały sobie na takich mikrofonach perkusje, gitary. No to miło było sobie usiąść, żeby tam coś rozmawiali, dobra, powtarzamy, coś tam gramy, wiesz, można sobie samemu rozstawić takie mikrofoniki. Oczywiście, no nie mówię, że takie, tylko teraz już można profesjonalny mikrofon podłączyć, no ale, Ale to ten jest z epoki. Ten jest oryginalny, z epoki, oczywiście dynamiczny, jest w katalogu dokładnie ten sam, ten jest jeszcze w kartoniku. No słuchaj, takie gadżety mi się trafiają, no razem z magnetofonami, no bo jak ktoś coś sprzedaje, To w pakietem no to chcę ja chcę sprzedać. się tego pozbyć, no niech pan to wszystko weźmie, no takie coś miałem w szafce, chyba tego nie używałem. Słuchaj, no zobacz w ogóle jakie to jest też niesamowity gadżet, no to jest pilot, tak? Pilot do Sony. Tak, słuchaj, te przewody miały po 10–15 metrów, no bo jak ktoś chciał sobie z daleka obsługiwać magnetofon, no to musiał go sięgnąć z kanapy, no to te 15 metrów się wtedy, czy tam 10 przydaje. Adam, ja teraz spojrzałem Zwątpiłeś? na ten wtyk, tak to się dobrze określa, że chyba to jest pilot, którego szukam do mojego magnetofonu Sony. No bo słuchaj, Wiesz, po czym poznałem też? po przyciskach. Po Tak, przyciskach, bo bo one- on ma taki z przodu panel właśnie, identyczny. Bo powiem Ci, że jeżeli masz magnetofon Sony, to tak samo jak w Akaiu, praktycznie mają te same wtyczki, czyli od jakiegoś modelu z lat 70. do, nie wiem, 630 będzie ten sam wtyk co do 635. Możemy zastosować ten sam pilot. To jest akurat, z tego co wiem, można go zastosować do Sony TC765, 766, ale podejrzewam, że do wielu innych modeli tak samo, które właśnie mają nawet tę samą stylistykę. Ale zobacz, jak to jest wykonane. Jakie to jest ciężkie, wiesz.
No to jest taki pilot, że jakbyś nim nie rzucił, to mógłbyś to zabić. nie jest przewodzik teraz od jakiejś lampki czy czegoś USB, to się zaraz, wiesz, ukruszy. To jest porządny przewód, wiesz. Nie no, pilot jest taki ciężki, że aby komuś w głowę dać, A to... więc zobacz, mogłeś sobie to na statyw przykręcić. A faktycznie, zobaczcie. Mogłeś sobie to postawić na statywie, Wie, wiesz, tak. obsługa. Przy fotelu masz na statywie pilota i rządzi. No i ten design jaki piękny. Nawiązuje oczywiście do magnetofonu, bo tak jak powiedziałeś, masz te same przyciski, więc to tak samo w Akaju z tej samej mniej więcej serii, nawet jest polecany model pilota z tyłu na obudowie magnetofonu, zazwyczaj jest tam napis jakiś Akai RC i symbol, żeby pasował stylistycznie, tak? Bo jak masz już nowszy magnetofon, nie wiem, 646 czy 747, no to ten pilot już też jest tak samo robiony, żeby wiesz, ta cała klawiaturka była zgodna z magnetofonem, nie? Ja się teraz tak zastanawiam, bo wspólnie z Maćkiem byliśmy jakiś czas u Andrzeja, którego serdecznie pozdrawiam, pewnie Maciek też, ale go nie widać, króla Technicsa. Ja mam wrażenie, teraz tak się zastanawiam, czy ty jesteś królem szpulowców, czy królem Akai? Wiesz co, może Prince of Akai. może bardziej szpulowców, bo no Akai, oczywiście ja bardzo go lubię, wiesz, Akai jest dopieszczony pod każdym względem, on miał wyglądać pięknie, prezentować się, tam jest wszędzie kupa aluminium, cały front to jest, wiesz, 3 mm porządnie szczotkowanego materiału. Inne firmy oczywiście też mi się podobają, ale ja go kocham za ten analogowy dźwięk. Nie mogę się nazwać królem Akaja, no bo bym musiał się tylko nim zajmować, tak? A ja uwielbiam mieć na półce raz jeden, Dobra, raz czyli inny król magnetofon. szpulowców, ale Król książę szpulowców. Akai. Może dobrze, niech tak będzie. To pokażmy jeszcze ten Następne. ostatni gadżet. Ostatni gadżet, bo oczywiście pewnie bym jeszcze coś tam wynalazł, ale wiesz, No brałem... i tak nam sporo przygotowałeś. Brałem to, co mi tam gdzieś na wierzchu leżało. To jest demagnetyzer. Słuchajcie, jeszcze widzisz... Japońska wtyczka. Japońska wtyczka. Jakieś przejściówki. Przejściówka. I można się do nas wpiąć. Oczywiście nie pamiętam teraz, czy to jest na 220, czy 110. 110. Ale no, również były do kaseciaków demagnetyzery, tak? Tylko, że no, te się jednak troszeczkę różnią, bo mają no, szerszą tą główkę i wiesz, do demagnetyzacji głowic. Niektórzy pytają, czy to trzeba mieć. Słuchajcie, no jak ja robię serwis, no to w ogóle serwisówka mówi, że cokolwiek, tak, jeszcze książeczka, tak zwana teraz rozpałka do grilla, tak modnie się na to mówi, tak? No ja bym grilla tym Wtedy nie chyba rozpalał. grilla nie było. Ja bym też tym nie rozpalał grilla, lepiej, szkoda. Słuchajcie, czy to jest potrzebne? No, jak ja robię serwis i używam różnych namagnetyzowanych narzędzi, no to muszę rozmagnetyzować te głowice. Zresztą w serwisówce na pierwszym miejscu jest, zanim się podejmiesz następnych kroków, najpierw przeprowadź demagnetyzację. Więc to trzeba przeprowadzić. A prosta sprawa, i kiedy to jest potrzebne? Kiedy my słyszymy na taśmie takie trzaski charakterystyczne, wiesz, jakbyś winyla słuchał. Jak ci już tak coś trzeszczy w tych, wiesz, w głośnikach, no to znaczy, że od czegoś ta taśma się namagnesowała i należałoby to przeprowadzić. Można użyć, bo są teraz współcześnie dostępne gdzieś tam na różnych platformach demagnetyzery, można tych magnetofonowych, no cokolwiek, ale żeby takie... Ale żeby to robić. Żeby to robić, nie? Wtedy naprawdę się polepsza jakość tego dźwięku. To jest akurat z tamtej epoki, oryginalny Sony. No ja używam osobiście też oryginalny, tylko że Akaja, tak? No tak może z sentymentu. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, wiesz, bo w większości klienci patrzą na te rzeczy, jak oglądają filmy na YouTubie i mówią, wie pan co, ja chcę kupić magnetofon z takimi, tymi, wie pan, takie naby, takie tam, coś tam na tym jest założone, jakieś coś, ja mówię, to są kielichy, no aha, no dobrze, no to kielichy. To ma pan takie coś? Nie, bo musiał kupić Akaja z takimi kielichami, nie? Ja mówię, mogę powiedzieć tak, Akai miał dedykowane, oryginalne naby, do których te kielichy nie pasują. Bo jak widzisz, to są naby, czyli ta przejściówka cała, która pozwala ci zredukować ten mały otwór na duży, żeby założyć dużą szpulę. Ten jest akurat Revoxa. I oryginalnie, gdzieś tam nawet mam w katalogu, nawet jako znowu akcesoria, można było wtedy kupić takie kielichy. One oczywiście pięknie wyglądają na magnetofonie, ale ich podstawową funkcją no to było wygodne łapanie
i blokowanie szpuli. Szpuli. Jak widzisz, ja sobie to fajnie łapię. Gdybyśmy to teraz zdjęli, akurat nie mam takiego luźnego naba przy sobie tutaj Revoxa, to ciężko jest za te małe uszki, wiesz, łapać i to zakręcać. No tak jest dużo wygodniej. Ale ktoś mówi, no to ja sobie takie coś kupię, założę do Akaja. To jest taki mały problem. Akai, w przeciwieństwie do Revoxa, oryginalny nab, posiada jeszcze wewnątrz pierścień. Wiesz co, ja się zdejmę zaraz z magnetofonu, żeby to pokazać, bo jak ktoś będzie... Bo to jest podstawowe takie, wiesz, pytanie i problem każdego, czy może tak zrobić, czy nie może. To ja Ci od razu zdejmuję z magnetofonu. O! Pełna prezentacja. Tak, to może trochę przykurzony. Oryginalny nab Akaja, który widzisz ma jeszcze dodatkowy jeden pierścień. Tam jak zauważysz, takie łopatki zaciskają się na Tak, ośce. widzę. Więc jak zakręcasz ten pierścień, to tam nie ma prawa być luzu. On stabilnie, cichutko jest zamontowany, kręci bez żadnego stukania. No ten, jak widzisz, nie ma żadnej takiej regulacji, żadnego takiego pierścienia, który by to blokował. Jak założysz sobie, kupisz takie naby gotowe już z kielichami, to one będą klekotały. Czyli nie polecasz. Wiesz co, lepiej sobie go zostawić te same naby, żeby po cichu słuchać muzyki, a nie z jakimiś tam dodatkowymi odgłosami. No na Revoxie jest troszeczkę inaczej, on był dedykowany do Revoxa, więc mogą mieć te ośki troszeczkę inne, średnice i tego nie słychać na Revoxie. Oczywiście ja widziałem gdzieś tam, pojawiły się na aukcjach w Polsce ktoś prywatnie, no gdzieś to jest kawałek aluminium, jak ktoś ma jakąś obrabiarkę CNC, no to może wytoczyć. Widziałem jakieś takie autorskie pomysły, ktoś wymyślił sobie taki kielich, ale z możliwością założenia na nab Akai. No tylko, że znowu zauważ, że dostęp do tego pierścienia będzie wtedy utrudniony. No bo oni nie potrzebowali takiego kielicha. Teraz zakładając taki kielich nawet dorobiony, no to masz trochę większy problem z kręceniem, chyba że ktoś nie wiem, znów coś wymyśli, jakąś zatyczkę, przedłużenie, żeby to rozwiązać ten problem. Ktoś znajdzie dziś dorabiane kielichy do Akaja, o czym ja też jeszcze nie wiedziałem, to mnie uświadomił jeden z klientów, bo kupił sobie takie dorabiane i mu nie pasowały. No i okazało się, że Akai na przestrzeni lat wyprodukował te same naby, ale z różnicą 1 mm na obwodzie. I jeżeli ktoś zrobił dokładnie pod swój, który miał na magnetofonie, a ten kupujący miał magnetofon z nabami o ten 1 mm właśnie większy czy mniejszy, to mu nie pasowało, więc trzeba uważać, gdyby się znalazło takie, to dokładnie spytać o średnicę, no i wtedy można sobie założyć i też cieszyć się takim ładnym wyglądem. Słuchaj, no teraz wiadomo, Chiny zalewają rynek, więc możesz sobie kupować na wiadomej platformie w różnych kolorach, jakie Ci się podobają. No, to jest oryginalny Revox, nawet widać, że troszeczkę to inaczej wygląda niż... Bo to jest już duplikat. To jest tak, to jest Chińczyk. Tutaj mamy oryginalny. No to jest różnica, zobaczcie, pokażemy do kamery, że jest różnica. No wiesz, jak masz tylko jeden w domu, to za bardzo tej różnicy nie zobaczysz, ale nawet gdybym Ci pokazał srebrny, bo są też w tym kolorze, to nie będzie to ten taki, wiesz, mat, tylko całkiem taki inny już, bardziej świecący, tak, i gdzieś tam te naby, nawet jak założysz na Revoxa, to też klekoczą. No także polecam oryginały. Tak samo jak nab Akaja. Na razie Chińczycy tego nie podrabiają, bo tu jest za dużo zabawy, żeby taki kwestia czasu podrobić. Podejrzewam, że tak. Także jeżeli coś, to u mnie zawsze magnetofon musi być sprzedany z oryginalnymi nabami. Nie robię nigdy czegoś takiego, że mówię, że magnetofon kosztuje tyle, albo robię zdjęcie, że ma naby, ma szpulę, a później mówię, że ale nie, sprzedaję bez tego. No nie, u mnie zawsze na dzień dobry dostaje się taki zestaw, że są naby, są duże szpule aluminiowe, jest jedna taśma, druga szpula pusta, żeby zaraz po dotarciu do domu sobie, wiesz, wszystko włączyć i się cieszyć. Żeby było tak na obrazku. Tak. To było moje marzenie do stycznia chyba tego roku. To jest perkusja elektroniczna, która daje Ci takie wrażenie grania na takiej, wiesz, na akustyku, no bo zobacz, to masz odpowiednie średnice tomów, werbla, stopa konkretna, talerze, które jeżeli je uderzasz, to w każdym miejscu będą się odzywać. No takie, wiesz, jakieś niższe modele, no to musisz celować gdzieś tu na początku, żeby to się odezwało, nie? Tutaj możesz sobie grać jak chcesz. Talerze mają 3 strefy, tak jak w prawdziwym talerzu możesz sobie grać, wiesz, na rancie, uderzać sobie gdzieś tam o kant.
Także ja Kiedy mówię, zapraszasz widzów na koncert? wiesz, kiedy- jak my koncertujemy to w takim bardzo ścisłym gronie ze znajomymi, bo nie jesteśmy takimi artystami, żeby tworzyć jakiś zespół. My uwielbiamy muzykę, lubimy sobie, wiesz, pograć, pobawić się. I ktoś by może z zewnątrz powiedział, a co to jest, nie wiem, nieprofesjonalnie, tak, bo tam gdzieś się pomyliłeś, bo coś, ale tak jak powiedziałem, ja nie jestem profesjonalistą, bo nie gram w zespołach, to nie jest, wiesz, moje podstawowe zainteresowanie, granie i próby i tak dalej. Tylko to ma być fan. Tylko fan, tak, przyjeżdżamy, rozstawiamy się i to jest, wiesz, siadamy i tak, co gramy? A, może to, no dobra, to gramy, nie? A co najczęściej gracie? Jest to muzyka właśnie lat 80., no to jest nasze takie podstawa, żeby sobie, wiesz, fajnie posiedzieć, powspominać tamte Ale utworki. polskie rzeczy czy I polskie, wiesz, dużo polskich, wiesz, utworów, ale też jakieś Tina Turner, wiesz, jakieś, my uwielbiam jakieś Fancy, jakieś A Yellow Bad też? Boys Blue. No nie, to bym się nie pchał w Yellow, bo to jest taka trochę już bardziej nie pod buta, tak, jak dla mnie. Okej. My musimy mieć takie, wiesz, pod perkusję, Rytm. żeby to fajny rytm był. Nieraz się bawimy jakimiś utworami, wiesz, w całkiem innym stylu sobie to gramy, coś co było szybkie, gramy wolno. Spełniam swoje marzenia, mamy zawsze, wiesz, piąteczek, piątunio, o, nawet dzisiaj, akurat idziemy do znajomych, ale zazwyczaj piątek jest od tego, żeby usiąść sobie, pograć, wiesz, ja nawet nieraz jak chcę się odstresować, trochę założę sobie... Przerwa od Akai. To jest, tak, przerwa od serwisów, od myślenia, co tam by trzeba było, wiesz, co tam padło, co trzeba A wymienić. żona też jest na wokalu, czy nie? Czy... No, oczywiście, my tutaj razem śpiewamy, mamy swoje mikrofony, statywy, wiesz, za znajomi też, oboje, pozdrawiam od razu Gosię i Krzysia. Śpiewamy sobie razem, imprezujemy. Ja mówię, nieraz, żeby się odstresować, założę sobie słuchawki i to jest ten plus, że oni mogą sobie spać, a ja tutaj mogę mieć, wiesz, hardcore w słuchawkach i powyżywać Zamieniasz się w Lasa Urlicha z Metallica. tak, wtedy wiesz, już idzie wszystko, tylko szkoda, że talerzy nad sobą nie mam, no ale to mi wystarczy, naprawdę taki zestawik jak dla mnie to jest, no, marzenie. Dasz trochę próbki? Ale z taką siłą nie naprawiasz Akai. Jeszcze rzut pałeczką. Tego wiesz, co, jeszcze się nie nauczyłem, nie wiem jak to się robi, nie jestem profesjonalistą, tak jak powiedziałem. A na sam koniec pokażemy widzom Twoje prototypy. Proszę bardzo. Nie no, nie będę otwierał. Najpierw pokażę pudełeczko. To jest to, co Gold. masz na koszulce, tak? Gold bez audio. Gold bez audio. Znajdziecie w internecie. I uwaga, prototyp, tak? Twój. Cała szpula zrobiona z drewna. No, bardzo ładnie. Oczywiście wzorowana jest, wiadomo, na szpuli Sony. Pudełko, szpula, wszystko jest robione To przeze ty mnie. jesteś też, kurczę, takim... Wiesz, no mnie to tak kręci, że ja bym chciał coś nowego na ten rynek wprowadzić, wiesz, tylko brakuje mi tego czasu, no bo jeżeli masz takie terminy i chcesz się z nich wywiązać, to teraz posiedź sobie przy maszynie, pobaw się, posklejaj, bo to jest wszystko ręcznie klejone, tak? To pudełko było ręcznie klejone kurczę. i kiedyś też było A to co ręcznie tu klejone. jest? No to jest właśnie, słuchaj, w oryginalnym pudełku kiedyś miałeś tylko blachę, tak? Która trzymała szpulę w miejscu, a u mnie masz taki... No proszę bardzo. Oczywiście to są prototypy, tego A za nie chwilę ma. będzie może tego nie pokażemy jednak, bo jak Chińczycy podpatrzą. Kurczę, nie, spokojnie. Tylko nie pisać naprawdę, czy mam takie na sprzedanie, bo nie mam. Lepiej komentujcie i subskrybujcie niż piszcie, czy ma na sprzedanie, bo nie ma na sprzedanie. Adam, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, za to, że nas tu zaprosiłeś Miło Was gościć. i mam nadzieję, że jeszcze się będzie okazja z Tobą zobaczyć. Zapraszam serdecznie.